To się lawinowo. staje coraz bardziej popularne, prawda, żeby mieć taki śnieżno-biały uśmiech, że tak powiem. Pacjenci zaczęli dzwonić, pytać o zabieg, przychodzić i posypało się już po prostu potem metodą kuli takiej śnieżnej. Jest taka walka na rynku, prawda, o każdego pacjenta. Procedury stomatologiczne, szczególnie estetyczne, są bardzo kosztowne, więc nie każdego pacjenta stać i tu musi być pełna współpraca pacjenta, też zrozumienie powinności tego cyklu, prawda, który doprowadza do tego cudownego uśmiechu, który widzimy u gwiazd celebrytów, no przepiękne uśmiechy tu Natalii Siwiec czy Dody. W Stanach rzeczywiście to już jest od ponad dekady standardem, że wszyscy robią tak zwany Hollywood Smile albo Barbie Smile, czyli po prostu białe, jednolite, równe zęby. Cześć wszystkim, witamy Was serdecznie. Jest ze mną Kamila Wróblińska-Lewkowicz z Kliniki Uśmiechu w Chorzowie. Cześć! Założyciel, właściciel. A jak to się zaczęło? Jak to się zaczęło? Być może w domu już się zaczęło. Mama jest lekarzem, w tej chwili już emerytowanym, no ale cóż, ciężka bardzo specjalizacja dla kobiety, bo ortopeda, chirurg urazowy. Więc przyglądałam się od dziecka pracy mamy w ówczesnym szpitalu miejskim i gdzieś tam to było z tyłu głowy. Plus do tego no, taka wzorowa uczennica wyróżniana na olimpiadach, więc parło środowisko nauczycieli i gdzieś tam w domu, no ty musisz zostać lekarzem. Ale nie byłam do końca przekonana. Zresztą jak każdy młody człowiek do tego wyboru nie jest gotowy, nie ma żadnych doświadczeń. Troszeczkę wyszło z domu, trochę podpytywałam mamy, widząc blaski i cienie jej zawodu, gdzie mogę szybciej, łatwiej, gdzie mogę z większą niezależnością i możliwością rozwoju. No i wyszła stomatologia. Nie brałam tego na początku na poważnie, mimo to, że się dostałam od razu, a nadmienię, że studia bardzo prestiżowe, bardzo kierunek oblegany no i udało się. Widocznie też tak troszkę musiało być po części. Można było jeszcze między wydziałami się zamieniać, ale w sensie ze stomatologicznego na medyczny, nie z medycznego na stomatologiczny, ze względu na ilość ograniczoną miejsc. Poszłam, zaczęłam i zostałam. A szukałaś swojej drogi w tym zawodzie jeszcze wewnętrznie później? Jak się zmieniały te kierunki? Zostałaś lekarzem? Na pewno nie na studiach. Na studiach byłam takim, wiesz, typowym studentem, który myślał bardziej o wolności studenckiej i ucieczce z domu rodzinnego. Dopiero po skończeniu studiów, a niestety to trwa, także my mamy tam około 25-26 lat, jeśli idziemy tym planowym tokiem edukacyjnym, studia 5 lat plus później staż. No ale ponieważ zawsze byłam taką osobą, że trzeba zacząć działać i trzeba się jakoś określić, trzeba to poczuć i w końcu dać sobie tą odpowiedź, czy zostaję w tym zawodzie, czy coś zmieniam, no bo lata lecą, to bardzo szybko po studiach już poszłam do pracy zawodowej. Pracowałam w wielu miejscach, żeby właśnie uczyć się, praktykować od kolegów, koleżanek różnych specjalizacji, żeby sobie tam mniej więcej też szukać swojej drogi i żeby podglądać też działalność różnych gabinetów stomatologicznych od wewnątrz. A to jest zawód, w którym trzeba się ciągle rozwijać, prawda? Zaczyna się od studiów, tak jak tu rozmawialiśmy wcześniej, jeszcze przed tym, jak włączyliśmy kamery, to zajmuje trochę czasu, żeby się wykształcić, a później jeszcze trzeba to kontynuować. Jak Ty się rozwijasz i jak bardzo to jest ważne? Oczywiście, że tak, stomatologia jest dziedziną bardzo wymagającą, no tutaj od nas zależy zdrowie, czasami nawet życie ludzkie, także jak każdy zawód medyczny, olbrzymia potrzebna jest doza empatii, wrażliwości, odpowiedzialności zawodowej, ale także takiej odporności na stres i ciągłego właśnie doskonalenia, także nie tylko umiejętności manualne, ale obecnie aktualna wiedza ogólna, więc tutaj to szkolenie podyplomowe lekarzy, no to jest wpisane w życie zawodowe i ono trwa przez cały okres, także to nawet bez dwóch zdań to już
To chyba miałam na uwadze już na studiach, więc jak najbardziej się pod to od razu podpięłam i działałam w takiej stomatologii ogólnej. A Ty się jeszcze szkoliłaś za granicą, prawda? Tak. Z czego to wynika, że tam szukałaś wiedzy i na jaką wiedzę uzyskałaś? No tutaj mówiliśmy o takiej typowej drodze typowego lekarza, który musi ten poziom wiedzy trzymać i być na bieżąco w środowisku. Natomiast tu już się zaczęły takie moje indywidualne kwestie związane z dziedziną stomatologii, którą gdzieś tam serduchem wybrałam i która mi się później w toku pracy spodobała, a mianowicie właśnie odbudowy kompozytowe. W Polsce jeszcze w ogóle wówczas niemodne, niewykonywane, gdzieś jacyś tam pionierzy próbowali pierwsze prace wykonywać, zamieszczać w internecie, a ja już to od dawna obserwowałam za granicą, Europa Zachodnia, Stany. Tu mam na myśli fajne odbudowy robiło się we Włoszech, Wielka Brytania i przede wszystkim bardzo mi się spodobały odbudowy lekarzy brazylijskich. To już w ogóle taki obszar spodobał mi się najbardziej, a obszar jak najbardziej odległy. Także no kwestia co jechać. Zauważyłam też, że robią fantastyczne szkolenia, nie tylko takie teoretyczne, ale też praktyczne u siebie w praktykach. No chciałam skorzystać, byłam fanką, szczególnie tu jednej pani doktor. W końcu udało mi się dostać poprzez takiego tłumacza wynajętego do pana doktora i polecieć po prostu do Brazylii. To nie było to problemem, bo w toku pracy zawodowej też jedną z pasji jest podróżowanie i często gdzieś tam latałam też w odległe zakątki, więc połączyłam tą podróż przyjemne z pożytecznym i odbyłam takie szkolenie. I jak wrażenia z tej Brazylii? No było fantastycznie. Brazylia jest niesamowicie egzotyczna. Jeszcze byłam w okresie karnawału, także przy gorących rytmach samby szkoliłam się. Tu chętnie o tym opowiem, że umiem bardzo połączyć to życie prywatne z zawodowym, więc tutaj od gorących rytmów i ozdób i takim byciem tam i czuciem tej niesamowitej atmosfery po cudownego Frederico Moreira, którego serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, może kiedyś obejrzy albo mu wyślę, który mnie fantastycznie ugościł w swojej praktyce i wszystko od A do Z pokazał, uchylił rąbka tajemnicy. Bardzo fajny człowiek, także wymieniliśmy się kontaktami. Do dnia dzisiejszego możemy tutaj burzę mózgu na temat bondingu robić. No to super, ale to duża sztuka połączyć życie prywatne z pracą, prawda? Tak. I jak Ty to robisz? No też nie umiałam tego od razu, nauczyłam się w toku pracy. Tak jak już wspomnieliśmy, no praca obarczona bardzo dużym stresem. Lekarz, który decyduje się na no, takie działanie prężne, prawda, jako praktyk, plus jeszcze na takie kształcenie podyplomowe i gdzieś tam wybór wąskiej specjalizacji, w której chce się naprawdę spełniać, realizować, robić coś na najwyższym poziomie, no, musi być w sprawności, bo inaczej mu to po prostu nie wyjdzie, nie osiągnie tego celu, ten plan się nie zrealizuje. Szybko sobie z tego zdałam sprawę, ja już po 3 latach, ponieważ zawsze byłam taka wysokoenergetyczna, pracowałam dużo, po 3 latach pracy zawodowej u kogoś byłam zawodowo wypalona, poleciały tutaj wyniki laboratoryjne, pojawiła się pierwsza niechęć do pracy, no stwierdziłam od razu, że muszę coś z tym zrobić i ciężka praca nad sobą, czyli ułożenie jeszcze raz, przemodelowanie grafika, ograniczenie pracy do takiego stopnia, gdzie czuję się komfortowo, gdzie czuję wysoką energię i naprawdę tam się mogę oddać pacjentowi i zrealizować. Wszystko poszło pod lupę, od zdrowego stylu życia, odżywiania, aktywności fizycznej, takiej, która mnie odpowiada, przy której dobrze się czuję, po jakąś taką sprawność psychiczną, oraz znalezienie właśnie tego czasu na pozytywny balans z życiem prywatnym, czyli z pasjami takimi jeszcze zewnętrznymi, czasem z córką 5-letnią. Czyli co, wtedy powstała Klinika Uśmiechu, jak doszłaś do tych wniosków? Tak. Po tej pracy zawodowej 3-letniej i takim wypaleniu, to jest bardzo szybkie wypalenie, to musiałaś bardzo dużo pracować i co później tam nie grało? Atmosfera w tej pracy, czy co się stało? Po prostu brałam za dużo pracy na barki, pracowałam od poniedziałku do piątku, do południa, po południu, czasami jeszcze w soboty brałam dodatkowe dyżury.
I tutaj pojawił się też tak, kiedy tu zapragnęłam nad sobą popracować i jednak to życie zbalansować, pojawił się też pomysł otwarcia własnego gabinetu. Niestety od razu ze środowiska zostały skrzydła podcięte. Pomyślałam, że być może prowadzenie własnej praktyki, jeszcze nie wiedziałam, jak to jest trudne, pozwoli mi na ograniczenie liczby pacjentów, bo w swojej praktyce będę po prostu zarabiała lepiej i będę mogła to zbalansować. Nie wiedziałam jeszcze wtedy, co znaczy prowadzenie własnej praktyki. Szybciutko zrealizowałam takie studia podyplomowe, zarządzanie placówkami służby zdrowia i no, odkładając do skarbonki te pierwsze grosze plus bazując na 3 kredytach, po prostu tak targnęłam się na otwarcie kliniki, gdzie się spotkałam oczywiście z pierwszymi trudami pracodawcy i mikroprzedsiębiorcy, więc tam jeszcze nie od razu się ten balans pojawił, bo się okazało, że tej pracy jest jeszcze więcej. No ale później już jak zaczęłam tą pracę modyfikować, układać, to rzeczywiście poszło. Ale to z drugiej strony dobrze, że miałaś dużo pracy, tylko musiałaś szybko zatrudniać. I tutaj pytanie, jak sobie z tym poradziłaś jako początkujący przedsiębiorca? To tak jak wspomniałam wcześniej, że zupełnie nie byłam na to gotowa. Myślałam, że zrobię dobrze, zrobiłam sobie w pewnym sensie na początku źle, że tej pracy było jeszcze więcej, pojawiła się tak jakby nowa dziedzina, czyli bycie pracodawcą, bycie takim mikroprzedsiębiorcą, ale no po prostu ucząc się na własnych błędach, wyciągając wnioski z danych doświadczeń, na początku niestety negatywnych, bo jak nie mamy o czymś zielonego pojęcia, to siłą rzeczy no musi nie iść tak, jak sobie wymarzyliśmy. Nie poddawałam się, no jednak jeszcze byłam młoda, więc tej energii było dużo, podpytywałam środowisko, no pojawiły się te studia podyplomowe i na zasadzie takich własnych prób i błędów wypracowałam też tutaj takie swoje standardy w swoim gabinecie, w swojej praktyce, w swojej klinice uśmiechu. Ja jestem też takim człowiekiem czynu, czyli prawda, widzę, że coś nie idzie, potrzeba tej zmiany, to szybciutko tą zmianę wprowadzam i rzeczywiście skutek jest później pozytywny. I do tego też Was zachęcam. Nie zrażajcie się, po prostu tylko wyciągajcie wnioski, rękawy do góry i działamy dalej. A spotkałaś się też z hejtem, tak jak powiedziałaś. To był hejt środowiska lekarskiego, tak, że zakładasz swoją działalność w taki sposób? To Tak, wyglądało? oczywiście. I tutaj, tak jak powiedziałam, ja już miałam tak gdzieś tam tą pupę przysłowiową ulaną i po tych ciężkich studiach i swojej pracy i po otwarciu gabinetu, że całe szczęście ten hejt, no to już gdzieś tam, no tak kolejna nieprzyjemność na barki, ale już bez problemu to dźwignęłam. To też troszkę o tym poczytałam. Zdawałam sobie sprawę, jakie czasy w tej chwili mamy, prawda, czyli doba bycia w internecie, w social mediach, jeśli prowadzimy jakąkolwiek działalność i to, że jest on nieodłączną częścią tego życia przedsiębiorcy. Także no było to przykre, ale to chyba nie aż tak przymiażdżyło, jak tutaj te trudne początki. Być może też po tych trudach już człowiek jest mocniejszy. Najbardziej było chyba przykre to, że pojawił się też hejt ze środowiska, ale to jak już zaczęłam wchodzić na rynek z zabiegiem bondingu, no bo coś innego, oryginalnego, wyróżniam się czymś, nie wiemy jak to ugryźć, nie mieści się to w kanonie, prawda, tutaj tych standardowych procedur stomatologicznych, a w mojej branży konkurencja jest na bardzo wysokim poziomie. Jest taka walka na rynku, prawda, o każdego pacjenta. Procedury stomatologiczne, szczególnie estetyczne, są bardzo kosztowne, więc nie każdego pacjenta stać. No jeżeli ktoś się wyróżnia, idzie prężnie, działa, rośnie mu baza pacjentów, no to podlega obserwacji, później często też właśnie hejtowi. To powiedzmy trochę o tym bondingu. Dlaczego on się nie mieści w tych kanonach? Czym on jest? Czy warto? To tak na początek. Oczywiście. No, ja pierwsze zabiegi bondingu wykonałam już w 2010 roku u męża, rodziny, najbliższych znajomych. Natomiast później powolutku w praktyce u pacjentów, którzy oglądali właśnie moje zdjęcia, jeszcze wtedy w telefonie, nie zamieszczane nigdzie na internecie, i dostawałam bardzo pozytywny zwrot, czyli obserwowałam sobie te odbudowy przez lata.
Sama na własnych zębach też miałam bonding dwukrotnie. I no cóż, jako lekarz zauważyłam, że bardzo to pacjentów cieszy, jest to metoda szybka, łatwa, w takiej namacalnej poprawie na tu i teraz, znacznej estetyki, dająca o wiele trwalsze wyniki właśnie wybielenia niż wybielanie standardowe. No i po prostu pojawił się taki pozytywny zwrot z otoczenia i przyszło samo, więc zaczęłam się interesować, tak jak już Ci tu powiedziałam, właśnie zabiegiem na zewnątrz, właśnie poza Polską. W Polsce jeszcze był zupełnie niepopularny. No, później powolutku przetarł szlaki jeden pan doktor, który odważył się zamieszczać swoje prace w internecie, spotkał się z olbrzymim hejtem. Także wiedziała też, że przypuszczalnie moja droga będzie identyczna, no ale już na tamten czas, mając gabinet, jakąś taką już pewien taki hart w sobie, zaprawienie w bojach, stwierdziłam, że czemu nie, jeśli on, to ja też. I pojawiły się pierwsze przypadki kliniczne w internecie, spotkały się z niesamowitym odbiorem tutaj otoczenia, pacjenci zaczęli dzwonić, pytać o zabieg, przychodzić i posypało się już po prostu potem metodą kuli takiej śnieżnej. To się staje coraz bardziej popularne, prawda, żeby mieć taki śnieżno-biały uśmiech, że tak powiem, albo chociaż Tak. po prostu równy i tak Polacy zaczynają dbać o zęby, prawda? To, co było Tak. od dłuższego czasu takie normalne w Ameryce, to u nas dopiero wchodzi, czy już jest? No bo mówisz, Dopiero wchodzi. Dopiero wchodzi. W Stanach rzeczywiście to już jest od ponad dekady standardem, że wszyscy robią tak zwany Hollywood Smile albo Barbie Smile, czyli po prostu białe, jednolite, równe zęby i to jest taki wizerunek, prawda, osoby zadbanej, zdrowej, zadbanej. Natomiast w Polsce właśnie też ten początkowy hejt, szczególnie ze strony środowiska, lał się właśnie ten stopień rozjaśnienia, kolor, że jest to nienaturalne, dentysta powinien dobierać. No i właśnie najlepiej rzeczywiście przyprowadzić pacjenta i powiedzieć, masz żółte, więc robimy żółte, białych nie wolno, bo taki jest kanon, bo takie są standardy, ja tu dobieram, ja tutaj rządzę. No i później ten pacjent po zabiegu płacze, bo on nie tego chciał, nie tego oczekiwał. Tak więc stwierdziliśmy, że Klinika Uśmiechu będzie miejscem, gdzie robimy takie zęby, jakie sobie życzy pacjent, wysłuchamy tych potrzeb, oczekiwań, nie będziemy tego opiniować, hejtować. Hejt był, jest i będzie. Będziemy zbierać tutaj promyczki takie pozytywnego zwrotu i je przytulać do serca i niech one dodają wiatru w żagle, natomiast hejtem się nie przejmujemy. No pewnie, a jeśli chodzi o ten biały uśmiech, ile kosztuje taka zmiana? Czyli finansowo, ale też chodzi o czas. Właśnie, jeżeli chodzi o bonding, to popularność też zdobywa dzięki temu, że jest to zabieg nieporównywalnie tańszy niż odbudowa porcelanowa. Bo nie wiem, czy wiesz, że na rynku mamy w tej chwili, jeżeli chcesz sobie zrobić zęby, jeżeli chcesz poprawić ich estetykę, czyli po prostu mieć ten nowy swój wymarzony uśmiech, już abstrahując od jego koloru, to masz do wyboru albo właśnie kompozytową odbudowę, czyli bonding, albo odbudowę porcelanową, ceramiczną. I tu nie wiem też, czy wiesz, że większość gwiazd, celebrytów wybiera odbudowę ceramiczną. Ona jest, trzeba to tutaj powiedzieć, mówimy też to każdorazowo pacjentowi na konsultacji wstępnej przed zabiegiem. Jest to odbudowa rzeczywiście nieporównywalnie trwalsza, estetyczna i taka biozgodna z tkankami, więc zalecana przez lekarzy, ale jest to odbudowa droga. No około, powiedzmy tam, dobrej jakości produkt ceramiczny, czy jest to licówka, czy jest to korona na ząb, a większość tych uśmiechów gwiazd, jak się uśmiechną i te uśmiechy, takie kopytka od ucha do ucha, no to są korony całoceramiczne, tam rzędu 14 zębów, czyli od 7 do 7, więc pomyśl sobie, Kuba, jaka to jest rozległa praca, praca wymagająca też etapu takiego przygotowawczego, przedestetycznego, czyli już tutaj pełnej regulacji zgryzu, więc często ci pacjenci wcześniej są leczeni specjalistycznie, ortodontycznie, protetycznie, czy tam fizjoterapeutycznie i wówczas na takim idealnym, zbalansowanym, przygotowanym zgryzie dopiero lekarze zakładają tego typu prace, więc no liczysz się z tym, prawda, że są prace bardzo drogie,
Dwa, długoczasowe, etapowe i tu musi być pełna współpraca pacjenta, też zrozumienie powinności tego cyklu, prawda, który doprowadza do tego cudownego uśmiechu, który widzimy u gwiazd celebrytów, no przepiękne uśmiechy tu Natalii Siwiec czy Dody, czy innych celebrytów. Natomiast bonding jest odbudową kompozytową, wykonywaną taką z ręki przez lekarza na jednej wizycie. Jest o wiele bardziej nietrwały, jakieś nagryzienie, nawyk czy bruksizm nocny pacjenta może spowodować odkruszenie części odbudowy i z tym się też pacjent musi liczyć, prawda? Ale cena jest nieporównywalna, no za punkt, za ząb liczymy 3 razy taniej niż za odbudowę kompozytową, więc bonding jest na kieszeń każdego przeciętnego Polaka, prawda? Można go wykonać na jednym łuku, na obu łukach, można taką metamorfozę wykonać w ciągu jednej wizyty, czyli pacjent zgłasza się do gabinetu, przechodzi cały cykl, prawda, diagnostyki, konsultacji, doboru, wykonania i wychodzi z zębami. No i są to prace nieporównywalnie tańsze, tam rzędu od kilku tysięcy na jednym łuku do kilkunastu. Czyli za kilkanaście tysięcy można w jeden dzień mieć taki takie biały 20 uśmiech, tylko po zębów. prostu on jest mniej trwały i to jest trwałość w skali, nie wiem, kilku lat, czy jak to wygląda? Oczywiście zakładając, że ktoś ich nie przygryzie, właśnie nie uszkodzi w jakiś mechaniczny sposób, taki, no właśnie, Tak. przez swoje nawyki. No tutaj gra przede wszystkim rolę, jeżeli chodzi o tą trwałość, no to grają właśnie warunki zgryzowe pacjenta, a nie czarujmy się, pacjent, który przychodzi na bonding, nie chce wcześniej właśnie leczenia ortodontycznego czy protetycznego, bo on przychodzi, żeby mieć szybki efekt na już. Zawsze taki pacjent jest przez nas uświadamiany, jaka droga powinna być prawidłowa, jaka powinna być lecznicza. On sobie też gdzieś to gromadzi z tyłu głowy i o ile nam formularz przedzabiegowy wypełni, że liczy się z tym takiego leczenia, na chwilę obecną nie podejmie, to wie też, że taki bonding może w przyszłości zdjąć. Ponosi przez ten czas jakieś tam powikłania z tytułu niepodjęcia leczenia, nie z tytułu bondingu, jeśli się stosuje do zaleceń i może takie leczenie specjalistyczne i tak podjąć. Więc po pierwsze bonding jest o tyle fajny, że mu nie zamyka drogi na to leczenie właściwe, a po drugie no daje już właśnie te super efekty na już. Ja sama będąc już lekarzem, bo po skończonych studiach poprosiłam kolegę, żeby mi wykonał bonding na moich zębach, na mojej wadzie zgryzu i nosiłam ten bonding przez 7 lat, potem zdjęłam, nosiłam kolejny przez 3 lata i później dopiero podjęłam się leczenia specjalistycznego, ortodontycznego, protetycznego i wykonania już rzeczywiście tej droższej odbudowy porcelanowej, już na zbalansowanym, przygotowanym, pięknym, prawidłowym zgryzie. No i znowu rynkowo jednak mamy przypadki pacjentów, którzy przychodzą w większości z gryzami nieprawidłowymi właśnie po to, żeby wykonać to na już, na takich warunkach, jakie są i o ile trzymają się naszych zaleceń odnośnie higieny, eliminacji jakichś szkodliwych nawyków, uwagi w nagryzaniu twardych pokarmów, czy tam noszeniu szyn relaksacyjnych, to nie wykluczymy, ale przynajmniej w pewnym stopniu zminimalizujemy tą nietrwałość odbudowy i powiedzmy ten serwis pozabiegowy, czyli w przypadku utraty odbudowy, no zgłaszania się na jej ponowne wykonanie. No serwis tu jest też całe szczęście prosty, tylko trzeba go pacjentowi w gabinecie udostępnić. I pacjenta też wprowadzić, monitorować, czyli tutaj też zobowiązać jakąś tam gwarancją pozabiegową do częstych takich profesjonalnych higienizacji, wizyt u higienistki. Czyli jeżeli jest to z głową, ze zrozumieniem, to naprawdę metoda mniej trwała, ale tańsza i fajna, dająca fajne efekty. Czyli jakbyśmy chcieli zrobić tą odbudowę ceramiczną, tak? No to jest gdzieś 50-70 tysięcy, coś takiego, tak? No przelicz nawet sobie, więcej. ja tutaj Bo nie powiedziałaś mogę... trzykrotnie. Pewnie, pewnie. No bo o ile tam my cały czas z panią menadżer prowadzimy taki research rynku, czyli wiadomo, akurat nasz gabinet jest w Chorzowie, no to sprawdzamy województwo śląskie, ale też nie tylko, bo mamy pacjentów na ten zabieg z calusiej Polski, nawet z Polski Północnej, z zagranicy. Pacjenci przyjeżdżają do mnie tylko i wyłącznie na bonding. I no jak gdzieś mniej więcej, powiedzmy, ta średnia za ząb przy bondingu jest 800 zł, to średnia za takiej dobrej za dobrą jakościowo porcelanę
czy to licówkę, czy to koronę, a sama wiem, bo w tym roku robiłam swoje zęby i tyle właśnie płaciłam, to jest 2,5 tysiąca. No to masz 3 razy 8, prawda, gdzieś tam 2,400, ale plus jeszcze cały etap przygotowania zębów, gdzie pod ten produkt już powiedzmy bardziej profesjonalny, ten lepszy jakościowo, no trzeba mieć zęby super przeleczone, czasami kanałowo i wyregulowany zgryz, a wiemy, że sama regulacja zgryzu ortodontyczna czy protetyczna, no to jest kolejna procedura specjalistyczna, stomatologiczna, dość droga, jeśli chodzi o stomatologiczny cennik. Czyli to jest skomplikowany proces, to jest uzasadnione, no bo najpierw trzeba być Tak. zdrowym, żeby się tego podjąć, to tak jak w każdej takim medycznym w leczeniu, prawda? A jeśli chodzi o te na przykład uśmiechy z Turcji przysłowiowe, bo to też wiadomo, ta topka celebrytów typu właśnie Doda, no to fajnie, że pytasz. oni po prostu to robią pewnie u najlepszych specjalistów w Polsce i tyle i mogą za to zapłacić. A jeśli chodzi o powiedzmy, bo widzę to u takich mniejszych celebrytów, że Tak. właśnie jeżdżą po takich różnych, chyba to są też współprace barterowe często jakieś. No i co ty o tym myślisz? No ja tutaj się wypowiem tylko i wyłącznie w kontekście siebie, jako teraz nie lekarza, ale pacjenta, no bo tak jak wspomniałam przed chwilą, tyle co jestem po wyleczeniu swojego zgryzu i wykonaniu odbudowy porcelanowej i czym ja się sugerowałam przy wyborze specjalistów do mojego leczenia. No to przede wszystkim doświadczeniem i jakością usług, czyli bardzo fajne są teraz możliwości internetu, social mediów, że przede wszystkim, jeżeli chcemy sobie coś wykonać, czy to z zakresu stomatologii, czy medycyny estetycznej, no to pierwsze co przeglądamy przypadki kliniczne, czy dany lekarz faktycznie tą metodą, którą jesteśmy zainteresowani, praktykuje, ile mniej więcej tych przypadków przerabia. Druga rzecz, robimy jakiś wywiad środowiskowy, prawda, czyli opinie tutaj od pacjentów, od lekarzy. Trzecia kwestia, jedziemy na konsultację, próbujemy tą osobę wyczuć. No ja tu akurat mając przygotowanie już merytoryczne i doświadczenie, będąc lekarzem, no mnie to przychodzi łatwiej. Przypuszczam, że pacjentom troszkę trudniej, ale wiem jak przychodzą do mnie na zabieg modelingu, jak ja konsultuję, jak byli konsultowani w innych gabinetach, gdzie widać, że od razu wybierają mój gabinet, bo widzą, że merytorycznie przypadkami klinicznymi jestem perfekcyjnie przygotowana, że ja to faktycznie co tydzień robię, przypadki kliniczne mam, że są osoby, które już u mnie wykonywały to indywidualnie drugi, a nawet już teraz trzeci raz. A idą do innego gabinetu, gdzie jest piękna strona internetowa, martwa, zabieg zamieszczony w cenniku, czy jakiś blog o zabiegu, po czym pani doktor nie ma do pokazania żadnego przypadku klinicznego albo namawia z góry właśnie na droższą odbudowę ceramiczną. Także no bardzo, tu powierzamy lekarzowi swoje zdrowie, swój wizerunek, czyli też zdrowie później psychiczne, nasz odbiór swojego nowego wizerunku. Musimy być bardzo pewni przy wyborze. Ta stomatologia w Polsce jest naprawdę, słuchajcie, na wysokim poziomie. To wspomniałam już o tej konkurencyjności gabinetów. Rozmawiam z lekarzami, spotykam ich na różnych szkoleniach, kongresach, także szczególnie wybierajmy te osoby, które gdzieś się w wąskiej dziedzinie specjalizują, bo no jest takie porzekadło, że jak ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego. Ja też na początku drogi zawodowej byłam tym dentystą ogólnym, no ale później wybrałam bonding, bo mi to teraz sprawia przyjemność, bo mam na to obszar chęci, energię, czas i mogę się temu pacjentowi poświęcić. Także zachęcam Was, wybierajcie po prostu pod wąską dziedzinę specjalistę, który tylko to robi to z pasją, poznajcie się wcześniej z lekarzem, przeglądajcie też w tej zgodzie na zabieg warunki gwarancji. No ja ciągle o moich warunkach gwarancji też mówię na forum, w internecie, pacjenci wiedzą na co się piszą też ci z zagranicy. W Turcji bałabym się, no wiadomo, można poprosić o umowę wcześniej, ale nie sprawdzi się tego lekarza. Na pewno są wspaniali lekarze, tak jak w każdym zawodzie, właśnie z powołania i z umiejętnościami, a są no, tacy nie na miejscu, także nie ryzykowałabym. A jaka jest odpowiedzialność w tym zawodzie? No, odpowiedzialność jest olbrzymia, natomiast pacjenci też z drugiej strony, pacjenci też wymagają, pacjenci są roszczeniowi,
no o ile jest to roszczeniowość taka w granicach, taka jak powinna być, prawda? Rzeczywiście, bo pacjent powinien wymagać, powinien dokładnie wszystko o danym zabiegu wcześniej wiedzieć, bo jego decyzja powinna być przemyślana, dojrzała, na bazie za i przeciw i tu ta komunikacja z lekarzem jest bardzo ważna. No niestety jest grono pacjentów, u których nie działa żadna argumentacja, przedstawienie też danego zabiegu, prawda, za i przeciw na faktach. Są pacjenci, którzy tylko i wyłącznie roszczą, tupią nogą, chcą na tu i teraz, wymagają rzeczy niemożliwych i mimo to, że im się tłumaczy, tam wpisuje w dokumentację, to i tak później tej komunikacji nie ma, prawda? Pacjent już tylko wymaga, pacjent już tylko ma roszczenie. Także no, trzeba to też wszystko zbalansować, być otwartym dla tych osób chętnych do dialogu, być asertywnym w stosunku też no, do pacjentów czy do hejterów, którzy można tłumaczyć, a i tak tego nie zrozumieją. Czasami też takiego pacjenta wyeliminować z naszej praktyki, czyli nie podjąć się zabiegu u niego. No, działa to obustronnie. Ty tak zrobiłaś kiedykolwiek? Zdarzyło Ci się odmówić jakiejś współpracy? Tak, oczywiście. Tak? Oczywiście. I dlaczego? Jak to się To są stało? skrajne przypadki, to na 99 będzie 1% przypadków, ale przyjdzie pacjent zaburzony, który nie panuje nad swoimi emocjami, już od startu, prawda, będzie wylewał emocje tutaj na personel, na innych pacjentów, zwracał się do nas takim językiem agresywnym czy bierno-agresywnym, pełnym takiego muszę, chcę, mnie to nie interesuje. Są też pacjenci trudni, no niestety z grupy osób, które pracują wizerunkiem, influencerów, którzy też no, czasami wymagają rzeczy niemożliwych i mimo to, że tu nie tak jak w przypadku tej pierwszej grupy pacjentów, ale jakaś komunikacja z nimi jest, to niby rozumieją, ale też nie rozumieją, bo bardzo chcą, bardzo potrzebują i też jest tam ciężko dotrzeć, ale większość pacjentów jest naprawdę taka nastawiona właśnie na ten język asertywny, ale taką tą komunikację na linii lekarz-pacjent ze zrozumieniem. Jeżeli się podejdzie do pacjenta też z sercem, z otwartością, z empatią i bardzo dużo mu się tłumaczy, podpytuje się ciągle, czy Pan to rozumie, czy wchodzi się w jego indywidualną taką potrzebę, oczekiwanie, rozszyfruje się, prawda, bo jak wiesz, no, stomatologia stomatologią, ale jeszcze ta stomatologia estetyczna, gdzie ten pacjent naprawdę marzy o pewnym wizerunku. Niektóre osoby są skryte, nie chcą powiedzieć, niby im się wydaje, że coś sobie dobrały, a później okazuje się, że jednak u koleżanki im się bardziej efekt podoba, u nich nie, bo za słabo wyraziły siebie przed. Także staramy się też być takim psychologiem tutaj estetycznym i bardzo naprawdę długo z pacjentem rozmawiać, wybierać i stopień rozjaśnienia i kształt i dobrać mu metodę, obserwować go holistycznie, prawda? Czy to jest osoba o mocnym looku, takim mocnym wyrazie w stroju, w postawie, w cechach osobowości i ona rzeczywiście jest gotowa na ten uśmiech właśnie taki ekstremalny, najjaśniejszy z możliwych, czy jest to osoba raczej skromna, która sygnalizuje, że troszeczkę ma opory, boi się, jeszcze nie jest do końca pewna, aż po taką osobę, która rzeczywiście zupełnie nie jest gotowa na odbudowę, jej się wydaje, ona rości, wymaga już na starcie i trzeba po prostu jakiej osobie odmówić. No, odpowiedzialna decyzja, tak jak z tatuażem. Tak. Tylko można to cofnąć, ale ten proces jest problematyczny, Tak. prawda? A jeśli chodzi o najsympatyczniejszego pacjenta, jakiegoś wspominasz? Mnóstwo takich jest, naprawdę mnóstwo, bo to co Ci powiedziałam, to są te przypadki 1% skrajne i to zapominamy i to jest wpisane, tylko ten nie ma tam powikłań czy roszczeniowych pacjentów, który nie działa, tu działamy na taką skalę, że i tak ten odsetek tego pacjenta niezadowolonego no jest minimalny. To mnóstwo jest pacjentów zadowolonych, to są takie te moje właśnie promyczki, które przytulam do serca, bo one są tym motorem napędowym do dalszych działań, one dają tą radość zawodową, one dają to spełnienie. Są pacjenci, którzy tu przychodzą, dziękują, przynoszą, nie wiem, książki, słodycze, przytulają się ze mną, robią zdjęcia. Pacjenci, którzy piszą, przysyłają zdjęcia już w swoim nowym looku, w makijażu, w jakiejś tam kreacji wyjściowej i widać, że się tak strasznie tym cieszą. Cieszę się wtedy ja,
I to jest właśnie tym, co spowodowało, że pomimo tych trudów i w tym zawodzie i przede wszystkim w tym zabiegu chcę zostać. No, zmieniasz ich życie na lepsze, na pewno taką ważną sferę, dla niektórych bardziej, dla niektórych mniej, ale jeżeli ktoś pracuje wizerunkiem, to dla wielu osób to jest na pewno ważne, prawda? Tak. A gdyby wybierać specjalistę, na co zwrócić uwagę? Właśnie od stomatologii estetycznej. Tak, to co Wam powiedziałam. Pierwsze co, przejrzyjcie internet, czy social media tej placówki, strona internetowa, czy zawiera przypadki kliniczne, ale to stricte tej osoby, prawda? Opinie, chociaż też zawsze jakaś opinia negatywna wpadnie, bo tylko znowu wracamy do tego, tylko ta osoba, która nie ma przerobionej tam olbrzymiej bazy pacjentów, nie ma negatywnej opinii, ale może też takie opinie środowiskowe, opinie ze strony pacjentów, którzy już wykonali zabieg u tej osoby, plus później konsultacja i takie czucie się już z lekarzem tych obu stron sam na sam, prawda, czy lekarz jest merytoryczny, czy pokaże mi na tej wizycie jeszcze raz swoje portfolio, czyli te swoje przypadki kliniczne. Możecie tam, słuchajcie, zapytać, ile Pan doktor, czy Pani doktor już w tym zabiegu działa, ile mniej więcej tych prac przerobiła, jak pacjenci, czy ma już takich pacjentów, którzy wykonywali zabieg kolejny raz u tej osoby, bo to też o czym świadczy. Czy na przykład zawodowo robi tylko to, czy też się trudni innymi rzeczami. Po prostu pytajcie o wszystko. Musicie tego lekarza poczuć, musicie poczuć, że jest świetnie przygotowany i merytorycznie, i manualnie, zanim po prostu usiądziecie na fotelu i powierzycie mu swoje zdrowie. A na początku miałaś problem właśnie z zatrudnianiem, prawda? W tym momencie jak do tego podchodzisz? Jakie cechy ktoś musi mieć przy zatrudnieniu w klinice? U mnie wszystko wypływa naturalnie, do wszystkiego podchodzę z czasem, etapami i nigdy nie miałam zaplecza w postaci rodziców, którzy mieli gabinet, gdzie ktoś mi przekazał wiedzę, doświadczenie, wszystkiego musiałam się uczyć sama, więc no to tu chyba z pracownikami to była jedna z najgorszych moich dziedzin, bo podchodziłam oczywiście zgodnie ze swoim charakterem, czyli mierzyłam swoją miarą, z otwartością, wrażliwością, empatią, ufnością, i takim nastawieniem, że jeżeli podchodzi do tego stanowiska pracy, no to weźmie za to odpowiedzialność i jest do tego przygotowany, prawda, że to jest to, co chce robić. No i tutaj taka pierwsza konfrontacja ogólnie z prowadzeniem działalności, z prowadzeniem kliniki. No musiałam się tego uczyć przez lata. Uczyć się, czyli poszły dodatkowe warsztaty, studia też troszkę pomogły, ale bardziej ta praktyka, znowu metodą prób i błędów i tutaj byciem konsekwentnym. Teraz się już zamykam zupełnie. Owszem, widzę, że z czasem mam lepiej wyrobioną intuicję, czyli to odczucie też potencjalnej osoby na dane stanowisko, ale ludzie też noszą maski, prawda? Więc daję jakiś okres próbny i bacznie się wówczas przyglądam. Owszem, wdrażam, szkole, daję opiekę też osoby już tam starszej stażem, także swoją własną, ale jeśli widzę, że po tym okresie próbnym no, osoba nie działa tak, jakby chciała, tu jest system zero-jedynkowy, musi działać perfekcyjnie, jest to służba zdrowia, jest to odpowiedzialność, prawda, procedury sanitarno-epidemiologiczne, także są potrzebne osoby bardzo odpowiedzialne, pracowite, solidne, sumienne. Jeśli widzę, że tych cech nie ma, no to po prostu dziękuję za współpracę. Okej. No, czyli też polegasz w dużej mierze na intuicji, prawda? Tak. W swoim doświadczeniu. A na jakie zarobki można liczyć w tej branży? No zależy, jak dobrym jesteś dentystą. To tak jak w każdej branży. Dawniej chyba, dawniej był zabieg bardziej opłacalny, była troszeczkę mniejsza konkurencja, mniej gabinetów i osoba, która rzeczywiście wchodziła w te wyżej płatne procedury ortodontyczne, protetyczne, chirurgiczne, mając takie swoje regionalną bazę pacjentów zainteresowanych tego typu usługami, no była tam spełniona pod kątem finansowym zawodowo. Teraz w dobie bardzo silnej konkurencji, no kierunek jest prestiżowy, dużo osób kończy, dba o swoje praktyki,
to rzeczywiście zarabiają dobrze osoby, które się wybijają, czyli są w pewnym sensie oryginalne. No stąd też taki hejt na temat bondingu, takie zainteresowanie wrzenie w towarzystwie, a z drugiej strony dwulicowość, bo kiedy już zabieg szturmem wszedł na rynek polski i stał się aż tak popularny, no to jednak szkolenia na bonding sprzedają się jak świeże bułeczki i wszyscy lekarze nagle jeżdżą na bonding. Także da się dobrze zarobić, jeżeli się tej pracy oddaje z pasją, jeżeli się robi porządnie te wyżej płatne procedury, czyli tak jak już tutaj wymieniłam, łącznie z zabiegiem bondingu i wtedy jest też to takie poczucie, prawda, że dobre wynagrodzenie za swoją pracę dostaje, więc kolejny tam motor napędowy, sytuacja się napędza, człowiek ma ochotę działać wokół zabiegu. Ja sama chcę jeszcze się teraz bardzo porządnie wziąć za szkolenia i w związku z tym też odpalamy fajną platformę jesienią, także No to fajnie. dzieje się dużo dobrego. Czyli co, kwotowo powyżej 20 000? No, na pewno. Spokojnie. Tak. Trzeba się wykształcić dobrze i można na to liczyć, prawda? Tak. W porządku. Co do Twojej platformy, no to pewnie jeszcze zanim ruszy, to zostawisz trochę dla siebie, prawda? Ale jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy, no to może się do Ciebie zgłaszać, tak? Na pewno konsultujesz, szkolisz indywidualnie, prawda? Z tych kwestii. A co do konkurencji? Co myślisz o swojej konkurencji? Na przykład konkurencja Cię kopiuje, podkłada Ci jakieś kłody pod nogi, czy wręcz przeciwnie, wspieracie się, wymieniacie, że tak powiem, jakimiś usługami, Tak. czy polecacie wzajemnie? Jak to wygląda? No oczywiście hejt się leje też ze strony konkurencji i pojawiają się takie sygnały kopiowania, obserwujemy to w internecie. Fajne materiały teraz w Panel Managerze zamieszczamy i robimy tutaj taką wewnętrzną, ale zamkniętą burzę mózgów. Inspirujemy się indywidualnie i social media, ogólnie internet to zupełnie taki pomijany temat przeze mnie przez lata. Wszystko bardziej wychodziło, tak jak Ci mówiłam, naturalnie, no ale w tej chwili widzę, że jest potrzeba. Fajna też sposobność do tego, żeby wyjść z informatorami do pacjentów, do lekarzy i jeszcze szerzej działać ogólnie komunikacyjnie z odbiorcami, ale tak, bardzo dużo lekarzy wchodzi, ogląda i później widzimy, że kopiują. No cóż, no schlebia mi to, ale my działamy tutaj swoim torem, a wszystkich pozostałych zachęcam właśnie, żeby pozostać oryginalnym, żeby pozostać autentycznym z sobą. Słuchajcie, nie róbcie się na siłę drugą doktor Kamilą, bo to nie wypali, odbiorcy tego nie kupią. My rzeczywiście teraz będziemy więcej widoczni w internecie, bo taki kolejny etap naszej drogi zawodowej. Pojawiają się tutaj już pozytywne zwroty z otoczenia, no tak jakby Wy jesteście dzisiaj. Wcześniej jeszcze byłam gdzieś tam zauważona przez magazyn, nie wiem czy kojarzysz, Businesswoman and Life i zaproszona na taką piękną galę, piękną uroczystość, gdzie mówiło się o rozwoju kobiet i też fajną sposobność do tego, żeby z kobietami porozmawiać. Więc tu przystanę też i powtórzę to samo, co na gali, że jeżeli te moje wystąpienia w internecie mają służyć temu, aby pokazywać, że można, prawda, i jako kobieta być spełnioną mamą i żoną i dentystą i jeszcze dodatkowo właścicielem właśnie, który zatrudnia i jeszcze mieć coś takiego swojego, co wykonuje z pasją i dzielę się tym i liczba odbiorców rośnie i też tam chcę swoje 3 grosze wyrzucić i będzie mnie tam coraz więcej i mam swój własny pomysł na siebie, to niech tylko służę za taki wzór, że można, prawda, być kobietą i jeszcze się realizować zawodowo, ale jak najbardziej niech tym wzorem będzie też to, że odnaleźć siebie, robić to na własnych warunkach, robić to z tym balansem takim życiowym i z równowagą i być przede wszystkim autentycznym, bo inaczej pacjenci, ludzie tego nie kupią na pewno. Ale zostałaś też wyróżniona tam nagrodą, to nie powiedziałaś o tym. Tak, dostałam. To był dla mnie w ogóle taki szok. Tak Ci mówiłam, no teraz dopiero poznaję te tajniki internetu
I za każdym razem, jak jestem z osobami właśnie takimi jak Ty, to też dopiero zaczynam się tego uczyć, a tam pojawiło się zaproszenie, tak nie wiadomo skąd, i pojechałam. Wspaniały event, bardzo dobrze się tam odnalazłam. No to obcowanie też właśnie z innymi przedsiębiorczymi kobietami, taka wymiana na zasadzie wsparcia informacji, a tu wspomniałeś o tym środowisku, no to są zagrania naprawdę poniżej pasa, czy jakieś tam blokowanie profilu, czy jakieś takie ze szpilką treści nieprzyjemne, a tam mogłyśmy porozmawiać, każda o swojej innej branży, ale też właśnie podobnej drodze zawodowej. Bardzo fajna sprawa. No tak, na burzeniu nic nie zbudujemy, prawda? No, na hejcie też nikt pacjentów Tak. nie przyciągnie tylko dlatego, że będzie mówił, że ty jesteś B, prawda? Tak. No bo to tak nie działa, to Słuchajcie, trzeba być nie po prostu idźcie w to, dobrym młodzi lekarze, inni lekarze, specjalistą. dajcie spokój. Ja Was zapraszam do nas, zapraszam na szkolenia, podzielę się tutaj wszystkim i to tak naprawdę namacalnie, jak jest. Pokażę Wam uczciwie po prostu te fakty z życia kliniki, czyli nie będę na pewno tak jak tutaj dzisiaj w garniturze i nie opowiem o swojej drodze zawodowej, tylko zepnę włosy, założę mundurek, posadzimy pacjenta i zobaczycie te blaski i cienie zabiegu, zobaczycie pracę z pacjentem, zobaczycie pracę manualną na zębach, jak zabieg jest trudny, porozmawiamy o tym wszystkim, dostaniecie jakieś tam możliwości punktów zaczepienia, bo sobie swoją praktykę, swoje procedury zabiegowe użycie sami, ale zawsze zapraszam do takiej pozytywnej wymiany w formie szkoleń, w formie jakiegoś dialogu właśnie przez internet. Czasami ktoś się wstydzi zapytać, a internet jest tą płaszczyzną, gdzie jednak jesteśmy po części anonimowej. Możemy być, nie musimy, prawda? Pacjentów, lekarzy. Sklepia mi to też, że mnie obserwujecie, inspirujcie się, ale już przekładajcie to później na swój własny wyraz. To jest ta droga. Okej. A jeśli chodzi o zawód stomatologa, jak on się zmienia? To jest bardzo dynamiczne, szybkie zmiany, na przykład przepisów czy potrzeb, czy raczej stagnacja? Zmienia się, są nowe technologie, trzeba być na bieżąco, tak jak tutaj wspomnieliśmy, ze szkoleniami, z wyposażeniem, zarządzaniem placówką. No jeżeli jesteśmy dentystą, który wybiera drogę zawodową, że pracuje u kogoś, no ma troszeczkę łatwiej, ale tam ciężko się rozwinąć i właśnie wyróżnić czymś, być oryginalnym, no ale to też jest ok dla osób, które sobie taki charakter pracy cenią. Natomiast dla osób, które tak jak ja, no jednak podejmuje te działania na rynku, że klinika uśmiechu to bonding, to coś unikatowego, coś oryginalnego, bo przede wszystkim pojawił się internet, właśnie social media. Jeśli tam nie wyjdziemy z taką marką osobistą, nie pokażemy tego, co robimy w sposób autentyczny, to też no, nie będziemy się rozwijać, więc dodatkowo tutaj ten aspekt się pojawił, prowadzenia działalności, bycia na rynku, dlatego no, duży zakres obowiązków, tak? Bo nie tylko praktyk, ale też właściciel i też jeszcze dodatkowo taka marka osobista. A dla osób, które mają duży poziom energii, też żeby, nie dla każdego, no tu na tej podstawie mojego przykładu zadajcie sobie pytanie. Ktoś jest bardziej introwertyczny, lubi pracę cichą, w zamknięciu, no to na pewno się przy tym nie spełni. Trzeba być takim zadaniowym, sprawczym i umieć sobie to fajnie wszystko zorganizować. A wiesz co, widziałem na Instagramie takie nakładki wybielające na zęby. Ty uważasz, że to działa? Co sądzisz o tym? No właśnie, ja zanim się wypowiem odnośnie jakiegoś produktu czy usługi, to tak zawsze z rezerwą. Także może w ten sposób, no gdybyś był Kuba moim pacjentem, to bym poprosiła Cię, przyjdź do mnie do gabinetu z tymi nakładkami, pokaż mi, ja sprawdzę, czy to jest produkt certyfikowany, dopuszczony do obrotu, sprawdzę Twoje uzębienie, czy Ty możesz na swoje zęby to zastosować, bo powiedzmy, jeżeli tam są jakieś nieszczelne wypełnienia, masz jakąś nadwrażliwość, no to wiadomo, żeby Ci nie spowodował jakichś powikłań przykrych, i nie wpłyną tu negatywnie na Twoje zdrowie. Także nie mówię nie, ale musiałabym ten produkt po prostu zobaczyć. A wybielanie zębów? Wybielanie dalej na rynku jest, ono jest mało skuteczne. Też zależy jaki typ zęba tutaj. Jeżeli uzębienie jest proste, jest mało wypełnień, mało jakichś przebarwień,
to wybielanie jest fajne. Na zdrowych zębach u osób młodych zawsze możemy jakiś ton, 2 tony tego wybielania osiągnąć. Jest też u nas w gabinecie i jest wybieranie takie słabsze, mocniejsze. Są różne odmiany tego wybierania. Wszystko w klinice oczywiście zrobicie, ale nie jest tak efektywne jak zabieg bondingu, gdzie jednak wiesz, to tworzywo nałożone na powierzchnię daje efekt trwały. I faktycznie, tak jak my ten kompozyt mierzymy na próbie, to później już taki efekt na tych zębach zostaje. Jeśli pacjent dba o higienę, stosuje się do zaleceń, to jednak ten efekt jest fajniejszy. A z jakimi problemami najczęściej pacjenci się do Ciebie zgłaszają? Czego oczekują? No w tej chwili ja robię tylko i wyłącznie zabiegi bondingu, więc tu mamy na myśli oczywiście tego pacjenta, który przychodzi po estetykę, po tą metamorfozę, po zmianę swojego uśmiechu, więc przychodzą ludzie ze swoim bagażem oczekiwań, prawda, tego marzenia o swoim uśmiechu i z nadzieją, że ja jako wykonawca po prostu je zrealizuję. Potrzeby są przeróżne, tak jak cechy osobowości, tak jak tutaj chęć wyrazu siebie i czasami też nawet praca tym wizerunkiem, także no po prostu każdy pacjent ma swoje indywidualne, trzeba je odkryć, trzeba je dobrze poznać, czasem z pacjenta nawet wyciągnąć, u tych pacjentów bardziej zamkniętych, no i zaserwować taką odbudowę, że pacjent Ci potem po tym zabiegu powie przysłowiowe, tak miało być, taki uśmiech chciałem. No, Fajnie, że to się łączy jeszcze z jakimś takim leczeniem dodatkowym, prawda, na początku, bo to i tak trzeba zrobić, mieć zdrowe zęby, więc tak czy inaczej, nawet jeśli się nie weźmiemy tutaj za ten bonding, to przynajmniej wyleczymy zęby, prawda? I wiesz, super Kuba, że teraz o tym mówisz, bo no, tu się skupiamy akurat na mojej drodze zawodowej, tak? A nie zapominajmy, że jestem jeszcze dentystą i też tego typu działania właśnie, jeżeli mają szerzyć profilaktykę, modę na leczenie, na dbanie o higienę jamy ustnej, no to super. Też są świetnym narzędziem, że pod tą przykrywką tej estetyki przemycamy po prostu dbałość o siebie, o zdrowie. I rzeczywiście przemycamy, bo pacjenci przychodzą, są problemy w jamie ustnej i to przy zabiegu bondingu właśnie wychwytujemy i dajemy cały pakiet zaleceń pozabiegowych, mobilizujemy tego pacjenta, że ok, estetyka super, zrobimy, ale dodatkowo jest jeszcze potrzeba leczenia kanałowego, leczenia próchnicy, czy nawet tam czasami leczenia chirurgicznego i ten pacjent rzeczywiście przez nas uświadamiany podejmuje leczenie, więc tu mamy dwojakiego rodzaju fajne działanie, nie tylko estetyczne, ale też lecznicze. A tak odchodząc od pracy, jesteś też mamą, tak? Masz inne zajęcia, życie prywatne, jak to wszystko godzisz? Praca nad sobą. Wszystko i tak cała później, wiesz, Twoja firma opiera się na Tobie. Jeśli Ty nie będziesz sprawny, zrównoważony, odpowiednio zbalansowany, szczęśliwy, chętny do pracy, no to tak samo Ci firma nie wypali. I bardzo dużo lat poświęciłam na taką pracę nad sobą, czyli rozmawiania takiego wewnętrznego ze sobą, jak się czuję, czy ten grafik, czy ten sposób pracy, czy ten odpoczynek są dla mnie ok, czy ja rzeczywiście, jaki poziom energii czuję, czy mam jakąś potrzebę, na przykład dodatkowych wakacji, czy idę do pracy zadowolona, czy idę z nastawieniem, że lubię swoją pracę, wow, zaraz będę miała pacjenta i porozmawiamy i wejdziemy w jego uśmiech, a później jeszcze będzie wisienka na torcie i ten pacjent mi podziękuje i się przytuli i mi jeszcze odda tą swoją energię. Także praca nad sobą, no dbam o taką higienę dnia codziennego, czyli to pozytywne zbalansowanie, tu idzie pod lupę cały czas i zdrowe odżywianie i kondycja fizyczna, czyli treningi, przebywanie na świeżym powietrzu, kocham góry, no w tej chwili też sobie przygotowałam taką nieruchomość pod wyjazdy weekendowe i tam mam możliwość jakiegoś treningu areo i właśnie chodzenia po górach. Co jeszcze? Czas z córką, umiejętność też wyjścia z pracy i zamknięcia drzwi i na pewno wejścia w proste rzeczy, czy jakieś tam wspólne gotowanie, zabawa z dzieckiem,
pójście na lody, do restauracji z mężem. Także tu bardzo jestem konsekwentna w takiej pracy nad sobą. Sama sobie wyznaczyłam pewne granice, limity i zachęcam też młodych lekarzy, słuchajcie, właśnie też często dużo negatywnej energii Was z tego tytułu, że Was coś przerasta, że bierzecie za dużo, że chcecie za dużo. Byłam dentystą ogólnym, tak Ci wspominałam, po studiach 3 lata, taką regionalną, dr Queen, fajny etap na to, żeby przyjmować, mieć swoją bazę, też takiego tego pacjenta wymuskanego od początku, przychodzącego okresowo. I robiłam wszystko, robiłam dzieci, robiłam chirurgię, robiłam leczenie kanałowe, protetykę, no ale jednak mi to nie odpowiadało. Być może są osoby, które zawsze będą w ten sposób pracowały i to jest enough, i to jest w porządku. Wyznaczą sobie swój grafik i będą go realizowały. Mnie to nie odpowiadało, teraz się lepiej czuję przy bondingu, bo robię tylko i wyłącznie te zabiegi 3 razy w tygodniu i zamykam się wtedy, mam wtedy tylko tą pracę nad jednym pacjentem, pilnuję swojej organizacji i naprawdę czuję się bardzo dobrze. Jak gdybyś miała cofnąć czas, wybrałabyś ten sam zawód? Tak. Ja już na chwilę obecną czuję się spełniona, a jeszcze tak pozytywny zwrot jak w tej chwili, prawda, i ta możliwość działania w mediach, zobaczymy co z tego wyniknie, pewnie coś wyniknie i znowu będę działać, ale już na chwilę obecną mogłoby być tak jak jest i to jest ok. Ja nie jestem typem osoby, która chce, wiesz, najwyższe szczyty zdobywać, choć kocham góry i chodzę po nich i też jakieś już swoje szczyty mam i też lubię cele i projekty i realizacje, ale nie, zawsze od tego odchodzę. Jeśli się na bardzo nastawicie, na takie bycie zgubi Was to. Zawsze będzie dentysta, który jest od Was lepszy, zawsze będzie praktyka, która będzie lepiej wyposażona, nowocześniej. Nie tędy droga, słuchajcie, bardziej praca ze sobą i to Ty masz się czuć spełniony, Ty masz się czuć szczęśliwy, a wtedy nagle wszystko się udaje, wszystkie drogi się otwierają i samo otoczenie, nie musisz kogoś właśnie kopiować, nie musisz szukać pomysłu na siebie, to ludzie do Ciebie przychodzą i ludzie się dobrze w Twoim towarzystwie czują. No tak, to prawda, życie płynie wtedy po prostu, a nie... Tak, nie a nowe podlega cele jakimś i wyzwania się same pojawią, bo one po prostu wynikną gdzieś tam w toku. A jeśli chodzi o Twoje urlopy na przykład, to często wyjeżdżasz, czy to są zawsze weekendy, czy na przykład kilka razy w roku, raz w roku? Jak to wygląda Często, u Ciebie? Kuba, powiem Ci, kocham podróżować, zwiedzać, także nawet tak co kwartał, 2 tygodnie odpoczynku to jest taki odpoczynek głęboki dla mnie, bo ja pierwszy tydzień się w ogóle wyciszam, wchodzę w tą strefę relaksu, czasu wolnego, a drugi tydzień no to już tak się relaksuję pełną parą. Staram się co kwartał gdzieś polecieć w różnych konfiguracjach, latam z mężem, z koleżanką, teraz byłam dentystką i z dziećmi byliśmy, latam z córeczką, też chcę powolutku, dziecko jest coraz starsze, to wrócić też do wyjazdów sama. Ja jestem takim typowym ambiwertykiem, więc troszeczkę mi też tego zupełnego zdystansowania, odcięcia się od danych sytuacji potrzeba. Ale wtedy Fajne miejsca zwiedzam przy okazji. wyrzucasz telefon? Tak. Nie korzystasz z telefonu? Ten pierwszy tydzień, czy w ogóle od pierwszego dnia, czy jak to wygląda? Wyrzucam, nie wiem co się teraz stanie, bo jak obserwuję osoby, które tak prężnie w internecie działają, no to widzę, że też tam się dzielą tym życiem prywatnym. Ja na razie tego nie robiłam, właśnie dlatego, że byłam konsekwentna. No, niektóre osoby mnie zachęcają, żeby choć troszkę rąbka tajemnicy uchylić, więc być może się pojawią jakieś relacje, no ale one i tak będą zrównoważone i takie... to będzie tylko taki miły dodatek, żeby gdzieś tam się z kimś podzielić radością tym czasem wolnym. Pokażesz tyle, ile będziesz chciała, prawda? Tak. A Twoje plany na przyszłość też zawodowe? Jak chcesz to poprowadzić? Tak Ci mówiłam, nie napinam się tutaj jakoś mocno, nie ma jakichś takich bardzo górnolotnych, wygórowanych, wyśrubowanych celów, bo nie tędy droga i na pewno wtedy większy dyskomfort w życiu się pojawi. Dopinam teraz 2 fajne takie projekty prywatne i bardzo się cieszę, że pojawi się jakiś nowy obszar możliwości po prostu tu na pracę zawodową. Jesienią na pewno więcej chcę poświęcić czasu na szkolenia lekarzy, takie tutaj właśnie u mnie w praktyce, także bardzo Was serdecznie zapraszam, młodych lekarzy, nie bójcie się, przyjdźcie, porozmawiamy, ja Wam wszystko powiem autentycznie tak jak jest, przejrzymy te blaski i cienie
bo nie wiecie tego, no, każdy słyszy stomatologia, czyli od razu się to kojarzy prestiżowy kierunek, będziesz dużo zarabiał, będzie wow, prawda, a tutaj tak nie jest twarda rzeczywistość, tak mówimy, roszczenia pacjentów, pracowników, ludzie nie są przygotowani, często ich to miażdży psychicznie, więc zajrzyjmy troszeczkę od podszewki, od strony jednak tego centrum wewnątrz. Mam wspaniałą załogę, to też tacy moi już w tej chwili zaufani, najbliżsi współpracownicy, oni też tutaj przy okazji szkoleń będą, też się z Wami chętnie i zaprzyjaźniają i dzielą właśnie też swoją wiedzą, swoją obserwacją, więc szkolenia praktyczne, ta wspomniana platforma, ale tutaj jeszcze rąbka tajemnicy nie odkryje, a resztę to zobaczymy, co czas pokaże. To nic, Wszystko dzieje się spontanicznie. Życzę Ci powodzenia, tak naprawdę. I żegnamy się. Dzięki, że z nami byliście. Jeżeli nasuwa Wam się jakiś komentarz, temat, który chcielibyście tutaj z Kamilą poruszyć, to zapraszamy do komentowania i żegnamy się. Cześć. Dziękuję, cześć, do zobaczenia.